Cudem wytrzymał most prowadzący do twierdzy Kłodzki. Rzeka wcisnęła. W 1997 roku kłodzczanie walczyli z powodzią stulecia. 27 lat później znów zmagali się w takiej nierównej potyczce. Czy wyszli zwycięsko? To zależy też od nas, turystów. Zwiedziliśmy to wiekowe miasto i zapewniamy, że warto tu przyjechać dla jego niecodziennych atrakcji. Kiedy 3 siódemki się spotkają, nastąpi kataklizm i wilk napije się wody. Taką przepowiednię powiedział pan Filip, miejscowy Jasnowic. I faktycznie 7 lipca 1997 roku nastąpiła powódź tysiąclecia, kiedy woda sięgnęła wysokości tego oto wilka na kamienicy na placu Grottgera. Niektórzy twierdzą, że przepowiednia powstała już po powodzi, inni mówią, że na pewno słyszeli, kiedy babcia tak mówiła. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. W zeszłym roku we wrześniu sytuacja powtórzyła się, woda znowu zalała Kłodzko, fala była bardzo gwałtowna, poczyniła wiele strat. Nie tylko tutaj w samym mieście, ale również w okolicy, co spotykamy tu na każdym kroku i widzimy, jak zalane zostały domy i stoją faktycznie teraz mokre. Jadąc do miasta widzieliśmy wiele budynków, które miały zerwane tynki do wysokości 1. piętra, wystawiając surowe cegły do suszenia. Myśli uciekały do tych biednych mieszkańców, którym woda odebrała bieżące marzenia i plany. Co możemy zrobić? Wspomóc ten region, promując jego atrakcje i zachęcając Was, abyście tutaj przyjechali i je podziwiali. Wilk spoczął na domu w części Kłodzka, która bardzo mocno ucierpiała. Woda zniszczyła tu na przykład wiekowy klasztor ojców franciszkanów. Pani przewodnik obawia się, że ta część miasta już nigdy nie wróci do swej świetności. Miejmy nadzieję, że hart ducha i pomoc nas wszystkich mile ją zaskoczą. Przecież wspaniałych atrakcji tutaj bez liku. Twierdza Kłodzka to jedna z najważniejszych twierdz Europy. Wiele się tutaj działo, 1000 lat historii. Wszystko zaczęło się w X wieku, kiedy powstał tu gród i zamek, a później rozrastała się do ogromnych dzisiaj rozmiarów. Do samych początków grodu jeszcze wrócimy. Teraz wspomnę tylko, że po średniowiecznych początkach zostało jedynie parę kamiennych bloków ówczesnego zamku. Reszta przeminęła wraz z rozbudową tej ważnej warowni. Twierdzę można dziś zwiedzać w 2 wariantach. Trasa główna i podziemna z labiryntami. Pierwszą przemierza się samodzielnie, poznając 1000-letnią historię z oczywistym naciskiem na życie broniących tej fortyfikacji żołnierzy, a stacjonować ich mogło tutaj nawet 5000 i mogli jej bronić nawet przez pół roku. A mieli ku temu wiele okazji, bo początkowo rywalizowali o nią Austriacy i Prusacy, a później ci ostatni z Francuzami. Bonaparte bezskutecznie oblegał jej mury podczas wojen napoleońskich. Nie był to jednak sam cesarz Francuzów, a jego brat Hieronim. Co prawda twierdza ostatecznie się poddała, ale do przekazania jej nie doszło, bo w międzyczasie zawarto pokój w Tylży, kończąc zmagania. Nie wiem, czy wiecie, ale w Twierdzy Kłodzko kręcone były sceny do serialu 4 pancerni i pies, a to Rudy 102. 10 czołgów odgrywało tę rolę, a ten właśnie również wśród nich. Tak samo Szarika grały tak naprawdę 4 różne psy. Odcinek 21 dobrze pokazuje to miejsce. Szarik! Gonimy czarnego luda! W nim bohaterowie z psem ścigają się po schodach, na które i ty możesz się wspiąć, choć są one zdecydowanie krótsze niż wydawałoby się ze wspomnianego odcinka. Podziemną trasę można zwiedzać tylko z przewodnikiem, nic dziwnego. Pewno nie jeden turysta by się zagubił w tutejszych ciemnych korytarzach. Są to chodniki kontrminowe. Kiedyś, by zdobyć tak mocno ufortyfikowane miejsce, wykonywano podkopy i rozsadzano mury. Te tunele miały zapobiegać temu przez nasłuchiwanie wroga i tworzenie potężnych min, które mogły mieć nawet 2 tony prochu i zajmować cały korytarz. Takiej mocy trzeba było, by zniszczyć fragmenty tych potężnych fortyfikacji.
Sieć labiryntów miała około 7 km, a obejmowała tylko północno-zachodnią część twierdzy, najbardziej narażoną na ataki. Nigdy nie sprawdzono w boju tej taktyki i nie doszło tu do żadnego potężnego wybuchu. Miasto pochwalić się może jeszcze jedną atrakcją pod powierzchnią. Jesteśmy w karczmie w podziemiach. Żartuję, to tylko symboliczna karczma, przedstawienie podziemi kłodzkich, które ciągnęły się prawie pod całą Starówką. Służyły za magazyny, swoiste piwnice, ale również jako schronienie i tak też wiele razy przyczyniły się mieszkańcom. W XX wieku sobie o nich przypomniano i odnowiono i dzisiaj są udostępnione jako trasa turystyczna 600 metrów przyjemnego spaceru. Mieszkańcy drążyli te tunele przez stulecia. Dojrzewało tutaj też słynne kłodzkie piwo, zdobywając aromaty i sławę najpyszniejszego w okolicy. Na trasie jest kilka scenek przedstawiających średniowieczne życie, a najwięcej miejsca poświęcono kłodzkim katom. Nie każde miasto stać było na kata, a Kłodzko owszem takiego miało. Co więcej, był on wypożyczany do innych miast, jak na przykład Krzysztof Kun, który w pobliskim Otmuchowie wystawił swojej zmarłej żonie pomnik. Zapraszamy później na nasz film. Udostępniono tylko fragment tuneli, z których wychodzi się w pobliżu gotyckiego kościoła. Podziwiając jego wnętrze, przywołam znów X wiek, kiedy to pierwszy raz na kartach historii zaistniało Kłodzko. Nazwa grodu pojawiła się wraz ze śmiercią księcia Sławnika. Władał on księstwem lipickim, a jego ród trwał w opozycji do Przemyślidów. Ci najechali jego państwo i wymordowali rywali. Ród Sławnikowców zapisał się w dziejach Polski, bo owy Sławnik był ojcem świętego Wojciecha, którego relikwie przyczyniły się do wzrostu znaczenia państwa chrobrego w Europie, puentując jego panowanie koronacją, która odbyła się równo 1000 lat temu. Chwila przerwy podczas zwiedzania. Polecamy Wam klimatyczną uliczkę kościelną koło najstarszego kościoła w Kłodzku i fajną kawiarenkę Kawosz. Jak nazwa wskazuje, sporo kaw do wyboru. Ja mam akurat korzenną z kardamonem, który ostatnio właśnie odkryłam do kawy. Oprócz tego beza malinowa i serniczek, czyli to, co lubimy najbardziej. Przeróżnych kaw jest tu duży wybór, ale my wolimy bardziej tradycyjną, której dopełnieniem jest pyszna słodkość. Zanim zawitamy na uroczy rynek, to 100 metrów stąd, w budynku dawnego konwiktu, czyli Akademiku Szkoły Jezuickiej, poznamy lepiej historię miejscowości w tykającym muzeum. Miasto nas już przyzwyczaiło, że najpierw musimy zejść na dół. Kłodzko to prawdziwe miasto w podziemi. Jesteśmy w trzecim obiekcie muzealnym i trzeci raz kręcimy się po podziemnych labiryntach. Zarówno w twierdzy, tak i w podziemiach miejskich, jak i tutaj w muzeum, gdzie opowiada się o historii miasta. I tak wraz z kolejnymi poziomami odkrywamy życie kłodzczan na przestrzeni wieków. A makieta na piętrze daje wyobrażenie, jak wyglądała forteczna góra, nim zdominowała ją twierdza. Tak weszliśmy do pomieszczenia, w którym oko przyciągają jakże delikatne, piękne dzieła stworzone w drugiej połowie XX wieku, gdy na ziemi kłodzkiej działały huty szkła. A jak już o tej ziemi mowa, na drugim piętrze Muzeum Miejskiego mamy wystawę czasową o mapach Kłodzka i ziemi kłodzkiej, bo nie wiem, czy wiecie, ale ten region, to choć dzisiaj to województwo dolnośląskie, to historycznie nie należało do Dolnego Śląska, tylko jest właśnie utożsamiane jako ziemia kłodzka, a nawet hrabstwo kłodzkie. Na wystawie stałej zobaczymy pokaźną kolekcję zegarów, z czego właśnie Muzeum w Kłodzku słynie. Tutaj można zobaczyć około 400 egzemplarzy, ale generalnie muzeum posiada ich aż 1000. Najstarsze to XVII-wieczne, tutaj takie już nieco późniejsze domowe wersje, a chodźcie zobaczyć całkowicie najstarszy. Wielki zegar wieżowy.
Wyobrażacie sobie, że mechanizmy najstarszych zegarów były zrobione z drewna? Coś niesamowitego. To największa publiczna kolekcja tykających odmierzaczy czasu w Polsce. Robi ogromne wrażenie. A najbardziej pomysłową salą jest ta z lustrzaną podłogą i z zegarami przymocowanymi do sufitu. Daje wrażenie nieuchronności uciekającego czasu. W gabinecie Beckera, twórcy przemysłu zegarmistrzowskiego, kończymy zwiedzanie tego ciekawego muzeum, jednak nie spacer po mieście. Słynna kłodzka atrakcja, czyli gotycki kamienny most, powstał na wzór, mówi się, że powstał na wzór mostu Karola w Pradze, ale tak naprawdę najprawdopodobniej jest od niego starszy, bo pochodzi jeszcze z końca XIII wieku, a tamten z połowy XIV. Gdy powstawał, okoliczni mieszkańcy byli zmuszani do oddawania kurzych jaj na jego budowę. Ich białka doskonale łączyły ze sobą sąsiadujące kamienie. Co ciekawe, nieprzydatne do tego celu żółtka sprzedawano po jednym halerzu za pełną łyżkę. Taki przekaz zostawił nam XVII-wieczny kronikarz Georg Promnitz. Most przetrwał wszystkie powodzie. Taka siła tkwi w kurzych jajach. Tuż za nim otwiera się piękny, pochyły rynek. Na jego środku stoi okazały ratusz. Choć jego pierwowzór stał w tym samym miejscu już w XIV wieku, to aktualny jest z XIX stulecia, choć wieża zegarowa pamięta jeszcze średniowiecze. Obok stoi wotywna figura Maryi Panny. Ustawiono ją za ocalenie miasta od pożaru i epidemii dżumy, które pustoszyły miasto w XVII wieku. Na przeciwległym rogu stoi zaś inny słup, pręgierz. Nikt przy nim nie został wychłostany, bo to replika z XXI wieku. Ale wcześniej różnie bywało. Wszak tutejszym katom nie płacono za nic. Zostawię linka do naszego bloga, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji o tym pięknym mieście. Zachęcamy, byście odwiedzili je w najbliższym czasie nie tylko dlatego, że tego potrzebują, jak i inne poszkodowane miejscowości, ale też dlatego, że zwyczajnie jest tu bardzo klimatycznie. Pozdrawiamy!